Cześć Wam wszystkim! Dziękuję Wam za 20 000 odsłon w pierwszym tygodniu. Pierwszy odcinek był kręcony tutaj na Barasie. Trzeci odcinek będziemy kręcili w całkiem innym miejscu, w niesamowitym. To będzie bomba. Będzie w górach szkockich, w Highlandach. A drugi odcinek będziemy kręcili tutaj. The St. Luke, były szkocki kościół. Tam będzie niesamowicie, inne jedzenie, inna bajka, inny świat. Zapraszam Was, chodźcie ze mną. Snowman's shining eyes are coldly watching me. 22nd time this year. Yet another time this year, trapped in boxes life, my chaotic life, with all the memories of you. Cześć, jestem Borowicz. Jesteśmy już w środku The St. Luke, w miejscu, do którego chciał Was zaprosić. Zobaczycie teraz te szkockie specjały, alkohol najlepszy jaki może być, whisky, piwo robione za winklem. Zapraszam Was do środka, idziemy i zobaczcie. So I close my eyes, still I can't believe they chose me to stay and you to leave. Tell me. Właśnie na przywitanie dostał super lagera. Pilsner miejscowy, robiony za winklem. Nie ma za bardzo nazwy. No lekko owocowy. No bardzo dobry, bardzo dobry. Za chwilę zobaczycie, co zamówił Rzech i co będziemy wcinali dzisiaj. Poczekajcie. Przyjechaliśmy odwiedzić West End. Wezmę Was do najlepszego butchera, rzeźnika, jaki jest w Glasgow. I zobaczycie, jak te mięsa, wszystkie, które są w środku, dojrzewają od 15, 20, nawet do 80 dni. Wezmiemy, wlejdziemy do tej lodowej. Pójdźcie do środka, obejrzycie. Excuse me. No problem. Wpuścili nas do środka, możemy iść zobaczyć lodowa. Otwieramy teraz ta bajka. Idźcie i obadajcie, jak to wygląda. Ja Wam wytłumaczę dokładnie, o co chodzi. To wisi w stałej temperaturze. Tu jest tak pomiędzy 1 a 4 stopnie. Maksymalnie nie zmieniają się cały czas, chyba że to są mamy drzwi otwarte. Całe ściany są obłożone solą himalajską. Lekko nawilżano co jakiś czas i tu macie mięsa. Te są jeszcze na etapie leżakowania początkowego, ale tu, z tego co się dowiedział przed chwilą, 60 dni, 50, 40 już leżą. Są gotowe na sprzedaż. O co w tym wszystkim łazi? Zaraz Wam powiem. Czym dłużej leży, tym bardziej kruszeje. Wprawdzie traci trochę na swojej wilgotności, ale smak tego mięsa ani Wam nie godą. Zresztą obejrzyjcie się, jak to wszystko wygląda. To jest coś, zresztą nie powiedział jeszcze w tym odcinku, niesamowitego. Jest to naprawdę boskie. A pójdźcie jeszcze coś zobaczyć. Widzieliście kiedyś zrobione kwiatki, różyczki z fetu? To jest obcięto skóra ze steka i porobione różyczki. No tu tak mogą wymyślić. Zresztą obejrzyjcie się tych butcherów, jak oni wyglądają. Oni są wszyscy w bindrach. Każdy ma binder obleczony, pełny profesjonalizm. Przychodzisz, gotowasz jakiś chcesz stek, gotowe. No to jademy z piłą. Ulala! Gnyki strzelają. Obejrzyjcie się, jakie to jest piękne. Okay. Thank you so much. No problem. I'll wrap up.
przyszły pierwsze smakołyki, przystaweczki. Zobaczycie. Patrzcie to. Wszyscy to znają. Normalno, zwykło cebula, ale niezwykło piklowano i dosłownie w cieście naleśnikowym zanurzono w głębokim oleju i upieczono. Do tego dwa sosy. Maple, czyli bardzo słodki miodowo-musztardowy i drugi tylko i wyłącznie, o, tu wam pokażę, miodowy. Przepyszne do tego, ale druga bajka jest tako, że tutaj mamy szkocki haggis. Haggis, tak go wam. To jest dosłownie żołądek barani wypchany podrobami baranimi, do tego pikle. Wszystko zapieczone w cieście, na patyczku, świeżutkie. Oj, 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 o mało by upadło. Takie pyszności. I do tego jest troszeczkę sałatki, ona tu jest w środku. To są buraczki podane do tego, troszeczkę rukoli i super sosik śmietanowo-majonezowy, w którym się zanurzy ten mój superancki, niesamowity haggis. No może wygląd nie jest za ciekawy, ale skosztujcie. O Jezu. Wiem, że podroby baranie może nie każdemu smakują, ale w tym wydaniu wątróbka, kasza, troszeczkę kiełbasy w środku, te przyprawy, a z tym sosem, ojej. Ja nie wiem, jak oni to robią, ale to jest jej miejscowo kuchnia. Także musi być pysznie i smacznie. Teraz kosztujemy jednego onion ringsa. Bierzesz go, zawsze jest problem z sadzeniem do środka. Najpierw trzeba go ugryźć. Patrzcie, pokażę wam dokładnie w środku, jak wygląda. Drugiego nie będę wam pokazywał, ale jest to cebula. Oj, 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 sosik mi się wylał. No nic, będziemy go tąkali na stole. Już może być. Nie ma źle. Widać, że mają prosty stół, mają fajny level na podłodze. No ja cię sunę. I teraz go mamy w całości. Bierzemy, zanurzymy się go w maple sos, który mi się wylał, niestety. Patrzcie. O co chodzi w tym pickle? On jest w środku. To jest ogóreczek razem z tymi podrobami, piklowany. No nie można się powstrzymać, naprawdę nie można się powstrzymać, bo to jest jedzenie stricte, jakbyś pojechał do nas do Łożegowa i na przykład wziął się świeżego, ciepłego krupnioka. Także to jest to samo. Czuję się, jakby był w domu, dosłownie. Mam nadzieję, że przystawka wam się podobała, bo to jest typowo szkockie, robione przez babcie, mamy jedzenie. Podawane tu w St. Luke z tak dobrym pilsnerem, robionym też za winklem. Dali sobie na Baez Road, przeszliśmy jakieś 200 metrów, idziemy do następnego sklepiku Kaj. Mamy jeden z lepszych syrów i chlebów w Glasgow. Pokażę wam teraz odpowiednik camemberta francuskiego, ale jak do mnie o niebo lepszy. Robią to Angole. Pójdźcie. Idziemy. Tak. Wzięlibyśmy naprzód na koszt próba, jak już my wleźli, fety od nich. Skosztujemy ta feta we fajnej oliwie. Zawsze jak jakaś tu przychodzisz, to można kosztować fajną feta. Jeszcze w sosie czosnkowym. Nie, to jest czosnkowe. Pyszno. Tu jest to, co chcę wam pokazać. Tunwort. Tunwort to jest typowo syr z Anglii, ale co chcę dokładnie powiedzieć, to jest typowy odpowiednik camemberta, ale o niebo lepszy, dużo bardziej spicy, dużo bardziej taki wyrazisty,
i bardziej soft, czyli taki mięciutki. Zresztą, zaraz obejrzymy. No, a first try for a turnwort. One slice. Pokażę wam dokładnie, jak on wyglądał w przekroju, a w następnym etapie wezmemy ten. To jest ten syr, o którym wam godą. To jest cheddar i on jest z Ayrshire, niedaleko Glasgow. 20-30 minut. Zaraz kosztujemy, kupimy się kącek. A zapach jest po prostu świetny. No, thank you so much. And I buy these pieces. Sure. Nie mogę się wstrzymać, kupujemy go zaro. Jest cheddar, yeah? For Ayrshire cheddar. Yeah, absolutely. Thank you. Dokładnie chcę skosztować tego, bo ten jest z okolic Glasgow. Ten nas najbardziej interesuje. There we go. Enjoy. Thanks. No, obejrzyjcie się przekrój tego syra. Lekko chycony pleśnią, minimalnie, ale z pytkę. Cheers. Thank you very much. O! I tutaj jest coś naprawdę godnego uwagi. Zaraz wytłumaczę. To się nazywa Mad Monk Sandwich, czyli szalony mnich. O co chodzi w tym wszystkim? Czemu szalony? Każdy mnich, wiadomo, zawsze coś pędził. Pędzili bimber, pędzili dobre wina, pędzili dobre piwa. To jest wieprzowina macerowana w piwie Guinness. Myślę, że kilkanaście może godzin nawet. Do tego, bo nawet go otworzę. Piękny szkocki cheddar. Jest przepyszny. Do tego kolesław. I do tego cajun fries, czyli ostre fryteczki, jak najbardziej pasujące do tego pulled porka. Zaraz go skosztujemy. Zobaczycie, co to jest. O, nawet na niego nie patrzę, ale do tego niestety już potrzebuję sztućce. Pokażę wam odsuna, żebyście widzieli, jak powinien wyglądać prawdziwy pulled pork. Połóweczka, patrzcie, co się z tym dzieje. Patrzcie, jakie to jest miękkie. Patrzcie, jak to się rozlatuje. Ludzie, to jest kurde, sałata. Ojej, patyczek w sumie może być, będzie mi trzymał jako taką całość. A to jest dobro świnka, rozgotowano wręcz, pulled pork, czyli rozgotowaną świnka z pysznym serem, macerowano w piwie Guinness i jeszcze nie dodał jednej rzeczy. Macerowano jest także w Coca-Coli. Jest to dokładnie po to, żeby to wszystko zmiękło i żeby wam smakowało lekko Guinnessikiem, czyli ciemnym piwem, ale i pysznie rozgotowanym świniokiem. Do tego bułeczka, francusko-brioszka, najlepiej nadająca się do tego. Zobaczcie, jeszcze ta frytka, pokażę wam ją osobno. Ona może nie jest wielko, ale te przyprawy ostre, czyli papryka, pieprz, trochę majranku, trochę soli morskiej, nadało tej frytce inny wymiar. Dla wygłodnialców. Coś tam sleciało, ale to sleciała eno sałata, a powiedzmy, że ona nie jest aż tak ważna w tym daniu. Jednak ten świniok rozgotowany jest dużo lepszy. Tell me, would I been stabbed? What battles would I fight? Would I ever want to win? Tell me, would I been stabbed? What battles would I fight? Would I ever want to win? Tell me. Ja lubię whisky z lodem. Nie mieszam tego, ale lubię zapić. Także przychodzi czas na bardzo dobro whisky z wyspy Isla. Także zdrówko!
O! Tak zwane little bit pitted, czyli lekko wędzono. Ona jest tak pyszna, aż mi szkoda tego zapić. A już nie wspominając o mieszaniu z kolą. Zrobię dla świętego spokoju, żeby nie było, że je ochlaptus, popiję sobie to teraz wodą. Właśnie nadchodzi moje następne danie. Thank you so much, David. Jak to odkryję, to dopiero zobaczycie, co tam jest w środku. Ciasto francuskie, kandyzowane marcheweczki, bez na widelec, żeby się wspomóc, marcheweczka. To są niby frytki, ale nie do końca. To są szkockie frytki. To są hand-cut chips, czyli ręcznie cięte kartofle. Bardzo w sumie wolno pieczone, żeby doszły do siebie, żeby były mięciutkie i przepyszne i złociste. Teraz pokażę wam piękne danie, się nazywa Flying Scotchman, czyli latający Szkot. O co chodzi? Czemu latający? Bo jak to zjesz, to tak jak powiedział w pierwszym odcinku, wyrwie was z butów. Patrzcie to. Odkrywam ciasto francuskie. Odkrywam je powoli. O, a tutaj co mamy? Gulasz szkocki. Jaki? Ja na przykład lubię. To jest kurczak. Ale sos na jakiej bazie jest? Nie wiem, czy wam coś to godo, ale w środku jest haggis. Czyli dalej kręcimy się wokół baraniny i miejscowych dań. Idziesz tu do knajpy? Tak obyś szło do mamy albo do babci coś zjeść. Zaraz kosztujemy. Czym pachnie? Na pewno podrobami, baraniną, kurczaczkiem, pieprzem. Wyrazisty zapach pieprzu, papryki, cebula. Najprawdopodobniej jeszcze białe wino. O! No to jest majstersztyk. Czekamy na następne danie. Zobaczycie, co to będzie. Uwaga. Thank you so much. I tu jest dopiero rarytas. To jest pizza, która w sumie przyszła ze Stanów Zjednoczonych. Nikaj takiej nie ma. Przynajmniej ja się nie spotkał, a jednak trochę pizzy, że w życiu zjadł. To jest pizza z pastrami, czyli z wołowiną, bardzo cienko pokrojoną i z ogórkiem. Ale najlepsze w tym wszystkim jest to, że to jest zwykły korniszon. Się wyobraźcie, że to jest nie jakiś kiszony, no korniszon, czyli na słodko ogórek, fajny syr, mozzarella, fajny sosik pod spodem, jakaś tomata, ciasto. Kto to widział, żeby do pizzy dodawać musztardy? A ta pizza najlepiej smakuje, jak docie trochę zymftu. Godą zymft i musztarda, żeby było wiadomo do każdego. Zymft to musztarda, musztarda to zymft. Ja lubię na ogórek. Na ogórek badajcie ten klimat. Ogórek, wołowinka. I ten zymft. Naprawdę taką pizzę zjecie najprawdopodobniej eno tu. Basiole pełne, pojedzeni wszyscy. Teraz wam pokażę, kaj to najlepiej spolić. Idziemy do środka, mamy wejściówka, wchodzimy na super zespół
Dygan, pochodzący ze Szkocji. Nie ino ten zespół. Rod Stewart, Mark Knopfler, wszyscy z Szkocji. Idziemy teraz do środka. Zobaczycie, jak spalamy kalorie. Na żywo. Tu browarek. Idziemy, bo mamy wejściówka na backstage. Chodzimy i oglądamy zespół The Gun od środka. Sorry. Idziemy? Zaraz się zacznie biba, spalanie kalorii i jazda. I to w czwartek, nie w piątek, nie w sobota. The Gun na żywo w Glasgow, zespół z Glasgow są niesamowici. Patrzcie to. No co, dzięki za dzisiejsze spotkanie. Widzimy się w następnym super odcinku, który będzie kręcony w szkockich górach, w Highlandach. Dzięki wam wszystkim za oglądalność. Zapraszam was na Facebooka, na YouTube'a. Na razie i do zobaczenia w następnym odcinku w szkockich górach.